50 lat temu jedynym silnikiem elektrycznym, jaki był zainstalowany, był ten na podszybiu samochodu, który odpowiadał za pracę wycieraczek. 50 lat później silniki elektryczne mamy wszędzie. Sterują szybami, lusterkami, otwierają klapę bagażnika, regulacją fotela itd. A niedawno zaczęły też trafiać pod maski albo z tyłu i napędzają koła. I to jest taki samochód. I nazywa się Kia EV6. To jest jeden z 3 egzemplarzy na całym świecie, jaki w ogóle został nawet nie wyprodukowany, tylko złożony ręcznie, ponieważ to jest wersja przedprodukcyjna. I o tym, jak bardzo poważnie Koreańczycy podchodzą do tego samochodu, niech świadczy fakt, że kazali nam do niego chodzić boso. Lenar, swoje stopy pokaż, a nie moje pokazujesz. Też jesteś na bosaka, nie wstydź się. Proszono nas, żebyśmy bardzo uważali i niczego nie uszkodzili, ponieważ niektóre elementy jeszcze mogą nie być spasowane tak dokładnie jak fabryczne. Ale oczywiście nie możemy przegapić okazji, żeby Wam statycznie nie pokazać tego samochodu. Natomiast umówmy się, to nie jest pierwszy elektryk Kii, bo przecież mają już e-Soula i e-Niro. Problem polega na tym, że tamte auta są zbudowane na płycie podłogowej samochodów konwencjonalnych, a tutaj chwali się Kia, że całą platformę samochodu, czyli EGMP, zrobiła od podstaw. Po co? Po to, żeby tutaj pod spodem weszła nam bateria i ta bateria jest 10% mniejsza niż w poprzednikach, natomiast zobaczcie, jak tutaj jest płasko. To wcale nie jest gruba płyta. Tutaj tak płasko umieszczono te baterie i one są o 10% mniejsze niż w innych elektrykach, natomiast mają podobno taką samą pojemność energetyczną. Dzięki zmniejszeniu tej baterii udało się też zredukować masę, bo całe auto waży od 1750 do 2000 kg. 250 kg różnicy. Skąd to się bierze? Ano stąd, że to auto będzie oferowane w różnych wersjach. W zasadzie nie ma chyba żadnego elektryka na rynku, który miałby taką konfigurację tylu napędów i tylu silników, a w zasadzie nie silników, bo tu nie ma żadnego silnika. W podstawowej wersji ten samochód ma napęd tylko i wyłącznie na tył i ten silnik znajduje się tutaj pomiędzy kołami. I ma w podstawowej wersji 180 koni mechanicznych, połączony jest z baterią 55 kWh. Druga wersja też będzie napędzana tylko i wyłącznie na tylne koła, ale będzie miała już 228 koni i baterię o pojemności 77 kWh. Dwie ostatnie wersje to będą 4-napędówki, czyli tutaj nie będziemy mieli aż tak dużego bagażnika, bo to ma około 52 litrów, tylko wtedy będzie mniejszy, tylko 20-litrowy. Co tu zresztą w ogóle są za graty? Jakaś ładowarka. O, i to jest fajne. To potem Wam pokażę. Tylko tu będzie silnik i pierwsza z tych 4-napędówek będzie miała dokładnie 228 koni i zasięg na poziomie 510 km, a druga będzie miała, uwaga, 585 koni mechanicznych. Setkę będzie robiła w 3,5 sekundy, jechała maksymalnie 260 na godzinę. W kij osiągi Porsche Taycana Turbo. Szok! Ponieważ trochę mi się popiętroliło z tymi wszystkimi liczbami i cyframi dotyczącymi Kii EV6, to wyjaśniamy raz jeszcze. Podstawowa wersja będzie miała silnik z tyłu i 170 koni mechanicznych, a bateria w tym wypadku to 58 kWh zapewniających 400 km zasięgu. Druga wersja będzie miała 228 koni, też silnik tylko z tyłu, ale już większą baterię, bo 77 kWh, co pozwoli przejechać nawet 510 km. Trzecia wersja jest już 4-napędowa i ma 325 koni i zasięg między 460 a 490 km. No i wisienka na torcie, czyli wersja GT z 2 silnikami, 585 koni, bateria 77 kWh i zasięg 400 km. Uff! Ważniejsze jednak jest co innego od tych całych parametrów dotyczących zasięgów. 400 km w najsłabszej wersji do 510 w największej. Istotniejsze jest to, że ten samochód, tutaj jest gniazdo ładowania, będzie obsługiwał ładowarki o mocy 350 kW, co też jest bardzo nietypowe w tym segmencie, bo zazwyczaj ta moc ładowania to 100, 125, no czasami 150 kW, a tutaj 350 kW. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że 4,5 minuty ładowania wystarczy do tego, żebyście przejechali 100 km, a w 18 minut naładujecie całą baterię, tę większą, od 10 do 80%. Jak będziecie ładowali się w domu, no to z takim wallboxem maksymalnie 11 kW, czyli 8-9 godzin. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać związaną z tym ładowaniem. Jeszcze raz muszę otworzyć maskę, ponieważ tutaj widziałem takie sprytne urządzenie, które wygląda tak, z którego zdejmuje się tutaj to. I do tego jest jeszcze jakiś dodatkowy kabel pewnie. Jak to wepniecie tutaj i tutaj sobie możecie podłączyć jeszcze specjalną przełączkę
z której będziecie mogli zasilać sobie, nie wiem, lokówkę, suszarkę, ekspres do kawy, czajnik, kuchenkę mikrofalową, wszystko, co ma moc do 3,6 kWh z baterii auta, podłączając do tego. Co więcej, zawsze mówi się, że no przecież nie doładujesz elektryka, jak stanie Ci na drodze. No to jak będziecie mieli Kia EV6 i na przykład spotkacie na drodze innego elektryka, który się rozładował, to tutaj jest funkcja Vehicle to Vehicle Load, czy jakoś tak to się nazywa, i wtedy podpinacie tamten samochód drugi tu do gniazdka w Kii i Kia oddaje prąd do tamtego samochodu. Wpięliśmy to i teraz nie wypniemy. O! Jest! Brawo! Zobacz, ale on ma kierunkowskazy ukryte. Włącz proszę Cię awaryjne. Zobaczcie, ja byłem pewien, że to jest, że światło kierunkowskazu jest tutaj. Włącz awaryjne. A teraz zobaczymy, czy robi takie różne fajne, śmieszne światełka, jak na przykład ten Audi, jak się go zamyka. Chyba nie zamkniemy, bo maska jest otwarta. I drzwi. Nic nie robi. Rozbłysk po prostu. Ciekawie są skonfigurowane tutaj te LEDy, które wyglądają rzeczywiście zupełnie inaczej. Wygląd jest oczywiście dyskusyjny i kwestią gustów, natomiast no, są to zupełnie inne rozwiązania. Jak macie takie reflektory włączone, no to od razu ktoś, kto jedzie przed Wami, widzi w lusterku wstecznym, że jedzie Kia EV6. Zobaczcie, jak pod kątem aerodynamicznym została dopracowana. Tutaj to lusterko ma specjalne takie wgłębienie po to właśnie, żeby inaczej przepływała tutaj struga powietrza. To samo tyczy się tego progu tutaj. On celowo tak wystaje, bo ten strumień powietrza jest kierowany tak, żeby uciekał jak najdalej od koła, żeby tutaj było jak najmniej wibracji tego powietrza. Aerodynamika, widać też to tutaj w tym tylnym spoileru, który tutaj jest tak wyprofilowany z boku, żeby uciekał po powietrze, a natomiast to, które spada z dachu, ono nie wchodzi tu na płasko, tylko idzie tutaj między szybą a spoilerem i dodatkowo dociska samochód. Natomiast no, oczywiście sama podłoga bagażnika, sama podłoga jest tutaj wypłaszczona maksymalnie, żeby tam było jak najmniej zawirowań powietrza. Dobra, na zdjęciach tego nie widzicie, nie jesteście w stanie ocenić, jak duże to jest auto i je zakwalifikować, segment C, D czy E. Może sobie uświadomicie tak mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli powiem, że jest o 13 cm krótszy niż Sorento, ale 20 cm dłuższy niż Sportage. Jest jest węższy od Sorento, ale trochę szerszy niż Sportage. Dodatkowo jest niższy niż jedno i drugie, więc jest takim bardziej crossoverem, ale najbardziej intrygujące jest to, że rozstaw osi tutaj jest większy nawet niż w Sorento, bo to jest dokładnie 290 cm, czyli 8,5 cm więcej niż w Sorento i kilkadziesiąt centymetrów więcej niż w Sportage'u. Więc mamy takiego typowego, ale bardzo dużego crossovera, a nie SUV-a, bo jest niższy, ma 1,55 m, a tamte po 1,68 m czy jeszcze więcej. Jak te gabaryty przekładają się na wnętrze? Gdzie to się otwiera? Tu macie dokładnie 490 litrów pojemności plus 50 litrów z przodu, to razem daje 540 litrów, no chyba że tam macie napęd na 4 koła, no to wtedy jest tam 20 litrów, czyli 510 litrów pojemności. I tu dodatkowo, to jest taka podwójna podłoga, czyli to można wymontować pewnie, wyłożyć, tak? No, natomiast ciekaw jestem, jak jest przez ten rozstaw osi na tylnej kanapie. A tu ciekawe, co jest tu. Rozbierzemy im to przedprodukcyjne auto. Sound by Meridian w najdroższych wersjach, czyli w tej GT też najmocniejszej, to będzie seryjne, 14 głośników i jakiś system DST-PSMR, który będzie imitował dźwięki silnika, żebyście mniej więcej mieli poczucie, z jaką prędkością jedziecie. Dobra, bardzo ciekaw jestem, jak ze względu na ten naprawdę duży rozstaw osi, czyli 290 cm, wygląda to z pozycji tylnej kanapy. Ona jest regulowana, nie jest regulowana, ma tylko regulowane oparcie, tak? Ma regulowane oparcie. O, ma regulowane, jak pochylić można. I to kurde, na ząbkach to nie jest tak, że 3 położenia, tylko słuchajcie, zobaczcie, ile ma pozycji. Raz, dwa, 4, 5. 5 pozycji pochylenia oparcia z tyłu. Zacznę od negatywów. Tutaj, jakbym miał buty, nie wsunął już bym stóp pod fotel przedni. Ale jak sobie tak siedzę wygodnie i mam to pochylone, nawet kurde, muszę trochę bardziej do pionu się postawić, to zobaczcie. Tu owszem, zawadzam trochę o dach, bo ta linia dachu tutaj do tyłu odpada, no ale na miejsca tutaj, na nogi, na stopy nam naprawdę dużo. Bardzo ciekawy kształt zagłówków. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Jak go się kurde reguluje, ale jego się nie wysuwa do przodu, widzę, tylko góra-dół. Fotel jest dosyć wąski, nie został tak rozbudowany, macie gniazda USB, tak jak na przykład w Sorento, czyli wbudowane tutaj w fotelach. Miejsca porównałbym do Sorento. Niemniej
Podłoga jest płaściutka, w związku z tym trzeci pasażer tutaj nie ma tunelu środkowego i faktycznie może usiąść. Niemniej i tak powinno być to dziecko, bo tutaj jest niewygodnie na wysokości ramion i na podparciu pleców. Natomiast generalnie jest tu miejsca na same nogi jak w Sorento, gdyby nie to, że kanapa jest dosyć nisko umieszczona, podłoga jakby ciutkę wyżej, więc te nogi po prostu trzymam dosyć wysoko. Ale pod względem miejsca, o tu, to szok. No kurna, mogę wracać z każdej imprezy. Ciekaw jestem, jak to będzie wykończone w wersji produkcyjnej, bo to ewidentnie zostało zrobione na drukarce 3D. Ale skoro jesteśmy przy drukarce 3D i ekologii generalnie, to Kia chwali się też tym, że nie tylko ekologia tu polega na tym, że jest elektryczny napęd, który nie smrodzi w mieście i nie produkuje spalin, tylko ekologiczne jest też wnętrze. Wyobraźcie sobie, że wszystkie materiały, z których zrobiono wnętrze, pochodzą z recyklingu. Do wykonania wnętrza zużyto ekwiwalent 100 butelek PET, przy czym połączono je również z różnymi roślinnymi materiałami, które dały na przykład takie faktury. To jest faktura 3D, tak mówi na to Kia. I to już jest prawdziwy element. I zobaczcie, on faktycznie jest taki przyjemny w dotyku. Nie jest to w ogóle twardy taki bardziej coś takiego jak guma. To samo pojawia się tutaj na podłokietniku i zobaczcie, jakie to jest miękkie. Skóra to już nawet nie próbują udawać i nawet w cenniku piszą, że to nie jest skóra, tylko to jest skóra wegańska. W niektórych wersjach będzie również zamsz, tak to nazywają, ale podejrzewam, że zamsz to również nie będzie zamszem skórzanym, tylko będzie alkantarą. Natomiast szacun za to, że podobnie jak BMW i3, jeżeli nie pamiętacie, my tam o nim opowiadaliśmy, to sobie kliknijcie tutaj w materiał. Tam również większość z tych elementów była wykonana właśnie z materiałów po recyklingu, ale była bardzo wysokiej jakości. I podobnie ma być tutaj. I to jest naprawdę fajne. Przemawia do mnie. To z drukarki 3D. Poczekajcie, usiądę sobie tak, żeby mi było wygodnie i zobaczymy jeszcze raz, jak jest teraz za mną z tyłu na kanapie. Wersja przedprodukcyjna ma fotel bujany w standardzie. Te klamki są bardzo niewygodne, bo najpierw musicie nacisnąć tu paluchem, a dopiero potem pociągnąć za klamkę. Podobno w wersjach produkcyjnych ma być tak, że jak będziecie podchodzili do auta, to ona sama się wysunie i wystarczy wtedy ją tylko pociągnąć. No i zobaczcie, bąk siedzi za bąkiem. Uha! No pod względem przestronności tutaj na nogi petarda. Przy okazji ulepszania całego tego napędu elektrycznego, silników, baterii, pojemności, czasu ładowania itd. poprawiono też rekuperację. I podobnie jak w e-Soulu i w Eniro steruje się tą rekuperacją tutaj tymi łopatkami. Wielokrotnie już o tym mówiłem, testując inne elektryki, to jest najwygodniejsze rozwiązanie. Jest tu 6 poziomów rekuperacji, czyli tym zmniejszacie, tym zwiększacie, ale oprócz tego ma system iPedal tak zwany, czyli w momencie, kiedy przytrzymacie łopatkę od rekuperacji, to samochód zatrzymuje się całkowicie do zera, bez użycia w ogóle pedału hamulca. Druga rzecz to to, że wszystkie te radary, które utrzymują tu odległość od poprzedzającego auta, współpracują z tą rekuperacją już, w związku z czym jak dojeżdżacie i samochód sam widzi, że przed Wami na skrzyżowaniu stoi jakieś auto, to sam zaczyna odpowiednio wcześniej włączać mocniejszą rekuperację, żebyście się zatrzymali, jak najwięcej energii odzyskali i jak najmniej zużyli tarcze i klocki hamulcowe. To będzie już w standardzie w najtańszej wersji. To są 2 ekrany 12-calowe i w dodatku są lekko zakrzywione, pokryte specjalną folią, która nie będzie odbijała ponoć światła. Tutaj nie jesteśmy w stanie z tego sprawdzić, bo nie ma tutaj żadnego daszku chroniącego przed słońcem. Zobaczcie, jak duży wyświetlacz head-up się tutaj pojawił. Mało tego, ten head-up będzie też z rozszerzoną rzeczywistością współpracował, czyli wszystko jak sobie wprowadzicie w nawigację, to na tym head-upie będzie Wam wyświetlał dokładnie strzałką, w który na przykład zjazd z ronda powinniście trafić, żebyście czasem go nie przegapili. To jest ciekawe rozwiązanie. Zobaczcie, klimatyzacja jak działa. Macie tutaj zestaw wskaźników i takich teoretycznie fizycznych, ale dotykowych. O, bo możecie to sobie wszystko tutaj ustawiać. O, możemy sobie klimę włączyć. Ciekawe, czy działa w wersji. O, jaki przyjemny chłód, bo już się kurna spociłem biegając wokół tego koreańskiego wytworu motoryzacji. Synchronizuj. Natomiast jak dotkniecie tutaj tą strzałeczkę nawigacji, to się wszystko tutaj zmienia i możecie teraz obsługiwać to, co dzieje się na ekranie. Mało tego, zobaczcie, jak włączam klimatyzację, to tu są pokrętła do sterowania temperaturą, ale jak klikam nawigację, to one zmieniają się, na przykład tym głośność, a tym można ustawiać fale radiowe na przykład albo przerzucać sobie piosenki. Jest schowek działający
Jest, są graty, są graty. Tu mamy akurat tę wersję, która ma jeden silnik elektryczny z tyłu, ale ten mocniejszy, czyli 228 koni mechanicznych. Setkę robi w 7,5 sekundy i jest w stanie na jednym ładowaniu przejechać 510 km. Ten cały panel środkowy, no to jest tutaj to parszywe, już wymacane przez kilka dni prezentacji auta fortepiano. No ale to taki urok tego fortepianu, jak będziecie sami to mieli, to że będziecie to czyścili. Natomiast no bardzo mi się podoba jak jest tutaj umieszczona ładowarka indukcyjna, słuchajcie. Nie dość, że ma chyba dodatkowe jakieś chłodzenie, żeby się nie zgrzewał telefon, to jeszcze kładziecie telefon i kurde, wszystko na nim widzicie. No on jest równie czysty, widzę, jak całe to fortepiano. Sam podłokietnik głęboki, bo tam nie ma żadnego tunelu środkowego, więc możecie tutaj na stojąco włożyć, podejrzewam, ze 4 takie butelki wody 0,7. A jakby tu było za mało miejsca na towar, to zobaczcie, ile tutaj macie miejsca. Normalnie wejdzie tutaj, nie wiem, kobieca torebka, jakiś plecak, tu macie już znowu 2 standardowe gniazda USB i jedno jeszcze tutaj dodatkowo, natomiast one głównie służą do ładowania urządzeń, ponieważ już Android Auto i Apple CarPlay mają działać tylko i wyłącznie bezprzewodowo. Sprawdzimy? Gdzie to jest tutaj? Tu trzeba będzie pewnie połączenie telefonu. Dodaj nowy. Lubię kije za tą intuicyjność obsługi tych ekranów dużych. Żądanie dostępu do wiadomości. Nie dostałem żadnego żądania. No to jeszcze wygląda na to, że w wersji przedprodukcyjnej Apple CarPlay i Android Auto bez kabla nie ma. No to mamy tak. Samochód, który występuje w 4 wersjach. 2 z napędem na tył o różnej mocy. Jedna z mniejszą baterią, druga z większą. 2 wersje z napędem na 4 koła z taką samą wówczas baterią, tą większą 77. Do tego będą 4 wersje wyposażenia, czyli EV6, EV6 Plus, GT Line i GT, która będzie zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tego najmocniejszego silnika. Ceny 180 000 złotych za najtańszą wersję z baterią 55 kWh i z tym motorem 180 koni na tyle, który gwarantuje Wam 400 km w zasięgu 8,5 sekundy do setki. Topowa wersja, czyli GT 585 koni, 3,5 sekundy do setki, 260 na godzinę, 2 motory elektryczne, full wyposażenie, około 280 000 złotych. Ja z przyjemnością poczekam na pierwsze jazdy tym samochodem, bo już wersja przedprodukcyjna robi naprawdę bardzo sensowne wrażenie. Zobaczymy, jakie wrażenie zrobi wersja produkcyjna, szczególnie ta najmocniejsza.